dzień dobry, witamy się na kanale Łyszczaki w pogoni za marzeniami. Jeśli jeszcze się nie znamy, bo jesteście tutaj pierwszy raz, ja jestem Izabela i mieszkam w szwedzkim Åhus. Dziś witam się z Wami jeszcze z Albanii, aktualnie na drodze SH20. Za mną możecie zobaczyć jezioro Szkoderskie, a przede mną Czarnogórę. Chociaż jej nie możecie zobaczyć. Wiatr rozwiewa mi grzywę. Żegnamy Albanię. Przygoda była krótka, ale bardzo owocna. Będziemy ją długo wspominać. Polubiliśmy się z Albanią, polubiliśmy się z takimi właśnie widokami. Z wybrzeżem nieco mniej, ale o tym może przy innej okazji. Zatem macham na pożegnanie Albanii, a zaraz będę witała Czarnogórę. Każdy, kto był dzieciństwie w Karpacie z suszonej lipy, to rozpozna. Naprawdę, jak lipa. Hotel w samym centrum Szkodry, znaleziony na bookingu 2 godziny przed przyjazdem. Za pokój dla 4 osób z przepysznym i ogromnym śniadaniem zapłaciliśmy 50 euro. Biała świątynia w Tajlandii. W środku niczego. To jedziemy na Tamarę, tak? Okej. I wjechaliśmy na słynną SH20. Oh my god, jaki kozioł. Ale koza. Droga SH20 jeszcze do niedawna zarezerwowana była tylko dla fanów offroadu. Jednak od 2016 roku śmiało mogą nią jeździć samochody bez napędu na 4 koła. Nie jest to co prawda najszybsza trasa, jednak wybraliśmy ją ze względu na przepiękne widoki. No, kamyki spadają. Czasu do czasu. Jesteśmy w ogóle na 755 metrach. Tutaj widać, jak ta ścieżka zaraz będzie gwałtownie szła, to... Wiesz, będziemy zjeżdżać? O. Ale cudnie, o matko. No, takie zachwyty to ostatni raz towarzyszyły nam na drodze P14 w Czarnogórze. Wow. Ja cię kręcę. Okej. Ile jest stopni? 28. SH20 usłana jest serpentynami, z których można podziwiać widoki na Góry Przeklęte. Myślę, że na wielu zrobi to ogromne wrażenie. My w każdym razie byliśmy zachwyceni. Cała trasa ma około 65 km długości i kończy ją przejście graniczne z Czarnogórą Vermosz-Guci. Ale też tu zielono. Soczyście. Ależ ta droga wygląda. Ja cię słucham. Dopiero zjechaliśmy stamtąd. Z naszych obserwacji wynika, że Albania jest krajem dla podróżujących kamperem, którzy lubią spać na dziko. Bo jest tutaj niezliczona ilość miejscówek, gdzie można stanąć i przespać się, spędzić miło czas. No kamperem. No, my mamy namiot, też chcielibyśmy pokorzystać na dziko, ale ciężko byłoby nam tutaj go rozbić. Spójrzcie, no podłoże średnio nadające się pod namiot, ale trzeba przyznać, że miejscówka jest bardzo zacna. To wszystko na drodze SH20. W dole takie piękne widoki. Więc jak podróżujecie kamperem po Albanii, to SH20 taki plac parkingowy, ale z powodzeniem można tutaj spędzić noc.
Tylko zobaczcie, jak ładnie. sobie tak tutaj zaparkować kampera, tak żeby mieć z tyłu z salonki, z sypialni widoku na to. Pięknie. I na górę. Sama bym tu została, jakbyśmy mieli kampera. No ale namiotu tutaj nie rozbijemy. Taka piękna woda w dole. No przepiękne, ale to widać, że to wiesz, gdzieś tutaj źródlana jakaś. Niezaczyszczona niczym. Misiu wisi. Ale to właśnie nie wiem, co to sygnalizuje. Tam gdzieś czytałam, że jak wiszą maskotki, to są zwieszane na jakby uczczenie, zakończenie jakiegoś etapu. I te maskotki wiszące widzieliśmy na takich domach skończonych, na domach w trakcie budowy. No to ewidentnie ktoś... I sami się zastanawialiśmy właśnie, co to do końca znaczy. Czy to, co wyczytaliśmy, czy może jednak coś innego. Ale tych maskotek jest mnóstwo. Przeważnie są to jakieś wielkie misie. Wielkie miśki po prostu powieszone za gardło. A może tu się zatrzymamy, zobaczymy jak wygląda. Troszkę sucho. Normalnie pewnie woda sięga aż do góry, do tego ostatniego schodka. No ostatnio jakaś taka susza. Gdzie byśmy nie pojechali, do jakiego kanionu byśmy nie zajrzeli, wszędzie właśnie o takie resztki wody. Mało deszczu. To i kaniony suche. Jest sobie piękna rzeczka i ktoś nagle postanowił wrzucić oponę. Ależ ta rzeka musi być dzika, jak jest tutaj więcej wody. No. Nie zdziwię się nawet, jakby tak trochę na ulicę wpadało. Wow. Blok skal. To jest właśnie to, co mówię. Takie kruche skały są przeplatane takimi twardymi skałami. Widać, nie wiem, to jakiś kurde granit, co? A co one tutaj jedzą? Te resztki trawki? Tak, te resztki trawki. Oj. A to nie kojarzy wam się z tym miejscem, co ci byli kamperem? Co chcieli tu zatrzymać się na noc, a coś im zaczęło otwierać drzwi? Co zaczęło otwierać drzwi? Co, No ktoś im zaczął otwierać drzwi? Tak, znaczy coś zaczęło im otwierać drzwi i pukać, a wyszedł gościu, a było ciemno. Jeszcze wziął kamerę i zaczął nagrywać, nikogo nie było. I zwiali po prostu. Tam sobie gdzieś zajechali, pamiętam, że wodę brali stąd. Następnego dnia rano przyjechali na żeby zjeść tutaj śniadanie. Napełniali sobie zbiorniki, tylko że było znacznie więcej wody. A tak mi się przypomniała taka sytuacja. Pamiętam to miejsce. Góry Przeklęte, Prokletie, Alpy Albańskie, Góry Północnoalbańskie. Możecie spotkać się z różnymi nazwami. Są częścią gór dynarskich i leżą na terenie 3 państw: Albanii, Czarnogóry i Kosowa. Oj, tam jakie serpentyny. Przed nami. Wokół Gór Przeklętych, których nazwa brzmi bardzo złowieszczo, krąży wiele legend. Legenda o żołnierzach, o braciach, o matce uciekającej przed Turkami. Prawda jest taka, że to najpiękniejsze i najdziksze pasmo górskie Bałkanów. Wyglądają równie złowieszczo i nieprzewidywalnie. Ale nawet dla tych niedoświadczonych we wspinaczce droga też jest dość widowiskowa. Można się chociażby przejechać, jeśli ktoś nie lubi chodzić po górach. I tak się bardzo dużo zobaczy. No, zdecydowanie. Już choćby dla takich widoków warto było wybrać tą drogę. To jest widok. Tam jest zjazd do czyjegoś domu. I w ogóle góry takie wielkie i tam ktoś ma dom, nie? Jak ktoś tu w ogóle dom wybudował? To nie wiem, jestem w szoku. W ogóle mały domek jeszcze, a ten jest wielki dom. Całe gospodarstwo. Dziś z perspektywy czasu żałujemy, że nie udało się zostać nieco dłużej. Dlatego wiemy, że z pewnością wrócimy po więcej wrażeń. 33 km mamy zrobić w ile godzin? 3 godziny.
3,5 nawet. No tak się jeździ. Bo nam się góry zrobiły takie bardzo kruche. Obsypują się wreszcie każdym kroku. Strach podjechać do barierki, bo w wielu miejscach widziałem, że już jest tak ostro podmyte. No widać, jak co jakiś czas coś spada. No, tutaj podczas burzy się można. Nie będę tak brzydko mówił, co? Odbić gasie. No, ja bym była bardzo zestresowana, jakbyśmy jechali tutaj w deszcz. Znowu Ossoliński. Metrów. No i powiedzcie mi, po co komu bunkry w takim miejscu? Że tu się nawet za bardzo dojechać nie da. Szok. Tu jeden, tam drugi, tam trzeci. To pokazuje tylko, jak bardzo chory umysł miał ten dyktator Hodża. Bał się po prostu wszystkiego. Ile on tu pobudował tych bunkrów? Prawie 1 milion. No to różne źródła różnie podają. Jedni piszą, że 500 000, inni, że 1 000 000, jeszcze inni, że jakieś 750 000. Prawda jest gdzieś zawsze po środku. No w każdym razie jest ich dużo. Tu wręcz po barierkach widać, że lawina to jest coś takiego codziennego w tym rejonie. Może te tutaj akurat to są takie dość nowe. Tu przed chwilą, żeśmy przejeżdżali, to barierka była wręcz zmasakrowana. O, tutaj będzie dobrze widać właśnie, jak się zarywa. No i te kawałki lasu po prostu wpadają. Tak. Co rusz. Po środku niczego. Proszę bardzo, buduje się hotel. Tuż przed granicą. O, jaki fajny most. To będzie chyba najwyżej położone przejście graniczne w naszym życiu. O, tu resztki jakichś budynków. Resztki? Przesady jakieś chyba. Być może. Niewykluczone. Jesteśmy na 1040-35 metrach. Spalowej barierki. Ciekawe, czy to są krowy albańskie, czy czarnogórskie, co? Bo idą ewidentnie na Czarnogórę wamy. No i już w Czarnogórze przeprawa zajęła nam znacznie więcej czasu niż zakładaliśmy, bo około godziny. Coś tam się popsuło z systemem, nie mam pojęcia, w każdym razie to wszystko trwało bardzo długo. Samochodów przed nami było może 4, ale to całe sprawdzanie trwało zdecydowanie za długo. W każdym razie jesteśmy już po stronie czarnogórskiej, żeby ostatecznie zakończyć tu naszą przygodę bałkańską. Ciekawe, co to znaczy, nie? Dani Borownice. Niplaw czy coś? Nie mam zielonego pojęcia. Tylko tyle, że jest to 2 miliony ludzi. No, dość tłoczno. Zważywszy, że to dość małe miasteczko. Na awaryjnych oczywiście. Nie? Jeszcze pomiędzy to wszystko motorowe jakieś. No jedź, kurde, jedź. Życie jak w Madrycie.
widzę, jak wygląda droga. Jedziemy na miejscowość Kolasin. Jedziemy drogą Panoramic View. To zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Z Google Earth pokazuje, że jest droga asfaltowa. No już raz żeśmy w Czarnogórze jechali przez szczyt. Była asfaltowa faktycznie przez cały czas. Miejmy nadzieję, że tu będzie Podobnie. Co tu się wydarzyło? No? Co tu się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. To idę. Jak ja w dół patrzę. Kanion Moracia. Witamy się z kanionu Moracia. A właściwie z nad kanionu. No, miejsce jest spektakularne. Wygląda to kozacko. No, kanion jest gigantyczny. A to kolejne miejsce, w którym możecie, jeśli oczywiście podróżujecie kamperem, zatrzymać się i przenocować na dziko. Przypominam, jesteśmy w Czarnogórze. Pomysłów na dalszą część podróży było całkiem sporo. Warunkiem jednak było znalezienie noclegu dla 4 osób. Jak widzicie, nie było to wcale takie proste, bo udało nam się znaleźć to dopiero pod Jeziorem Szkoderskim w miejscowości Wir Pazar. Tym razem to nie hotel, a dom gościnny, którego właścicielka wynajmuje mieszkania i pokoje. Ofertę znalazłam na Bookingu dosłownie 2 godziny przed przyjazdem. Za pokój z aneksem kuchennym, łazienką i antresolą z 2 pojedynczymi łóżkami zapłaciłam 60 €. Następnego dnia właścicielka zaproponowała nam nocleg już bez pośrednictwa za 50 €. W swojej ofercie ma także przepyszne domowe obiady za kilka euro.